Drugiej lampy brakuje. Wtyczka mi się zepsuła, nie mam kiedy naprawić. Dzień dobry szanowni państwo, witajcie na kanale Ekwipunek Dźwigany Codziennie. To wasz ja, czyli Marek. Po pierwsze, każdy lubi sobie zajrzeć do cudzego plecaka, bo można coś tam spapugować albo się zainspirować. Po drugie, mi się to też trochę przyda dla ekipy, z którą jadę, bo nie będę musiał pisać wszystkiego, co zabieram i tak dalej, i tak dalej. Jedziemy na majówkę na 7 dni. I postanowiłem nagrać film, co w moim plecaku piszczy aktualnie i tak naprawdę to jest taki sprzęt no bullshit. Jak się idzie na dłuższy szlak, warto to czasami zrobić chociażby dlatego, żeby sprawdzić, co tak naprawdę jest niezbędne. Bo jak się ma to osobiście nieść bez żadnego pomocnika, to człowiek ma inne wtedy, wiecie, granice. To może jednak nie jest takie super potrzebne, już przygotowuję sprzęt na majówkę. Będzie 7 dni w lesie, na szlaku. Dziennie będziemy robić od 20 chyba tam 4 do 28, więc tak bez jakiegoś ultra hardkoru. Tym razem nie hamak, tylko namiot, bo też chcę człowiekowi, który ze mną idzie, udostępnić mój zestaw, żeby nie musiał taszczyć cięższej plandeki i tak dalej, więc ja sobie biorę Lanshana. Tak naprawdę między, kurczę, zestawem na weekend a zestawem na tydzień właściwie niewiele się zmienia, oprócz ilości ewentualnie bielizny. Majtek i skarpetek nie będę wam pokazywał, bo jestem z tego pokolenia, że jestem nauczony, że nie wypada, bo a nuż widelec jakaś dziewczyna obejrzy, będzie wstyd. Jest wszystko, co potrzeba, żadnych cudów na kiju, dojdzie tu trochę jedzenia i wody. Czasem to jest tak, że jak się idzie na weekend, to tych gratów jest 3 razy tyle, niż jak się idzie na dłużej, nie? Bo wiadomo, zapraszam. Przejrzyjmy, co zabieram ze sobą na majówkę. W granicach 150 km pieszo, w ekipie 3-osobowej. I zobowiązałem się, że wezmę na przykład kuchnię. Część pewnie podzielimy, nie? Po plecakach, jak już się spotkamy. Zawsze jak się pakuje, to sobie robię takie pakiety, czyli spanie, kuchnia, narzędzia, ciuchy i tak dalej. Do niedawna nosiłem zdecydowanie zbyt dużo ciuchów. Jak się idzie na dłuższy szlak, na dłużej do lasu czy w góry, to się trzeba trochę z tym pogodzić. Amerykanie mówią embrace the suck, czyli trzeba się pogodzić z tym, że czasem będzie ciulowo po prostu, nie zawsze będzie tak super kolorowo jak później, wiecie, wspomnienia. To tak samo trzeba embrace the stink, nie? Czyli trzeba się pogodzić z tym, że każdy trochę śmierdzi, no niestety. Ma to swoje minusy, jak się spotka przypadkowe osoby, ma to też swoje plusy. Jak się później w drodze powrotnej na przykład zajedzie gdzieś na jedzenie, to się właściwie nie czeka w kolejce. Może wam to pomoże, bo za chwilkę wszyscy będziemy się pakować, może wszyscy nie, bo niektórzy zostają w robocie. Ja też nadrabiam, jest godzina 21:30, właśnie skończyłem pracę i dopiero sobie postanowiłem przygotować sprzęt. Więc majówka 7 dni na trasie będzie dedykowana tym, którzy musieli zostać w robocie. Tym, którzy chcieli, a nie mogli z jakichś różnych powodów zdrowia, czy roboty, czy czegoś innego, czy jakichś rodzinnych spraw. To tym będziemy dedykować majówkę. Jeszcze jednej osobie, ale to się dowiecie z filmu już z majówki. Będziemy gadać tak, jak sobie to poukładałem, tak jak zaraz będę to wrzucał do plecaka. A jak chcecie, to mogę wam pokazać, jak wygląda, bo pewnie nie wezmę Paragona, żeby mieć trochę więcej miejsca, bo jeszcze sprzęt foto-wideo, więc pewnie się skończy na Baltoro, ale spoko. On jest kilo cięższy, ale jest wygodniejszy. Chyba jestem w stanie ponieść ten koszt. Muszę paprochy z niego wywalić, bo do pół kilo news niepotrzebnie. Dla tych, którzy na ten film trafili, a nie oglądali wcześniej, to jest mój plecak podstawowy od 5 lat. Tak wygląda on. No jest tu i ówdzie brudny, tu i ówdzie ma jakąś dziurkę, przetarcie czy coś, ale jestem z niego mega zadowolony. Kiedyś ktoś mi podesłał screena, że Baltoro oberwał, bo to nie będzie dosłowny cytat, ale tak mniej więcej kontekst, że leśni influencerzy czy celebryci zachwalają Baltoro. Sam sobie go kupiłem 5 lat temu, we wrześniu 2019 roku, możecie go widzieć na wielu filmach, kosztował z przesyłką 892 zł, teraz jest chyba sporo droższy. Używam go, bo jest wygodny, używam go, bo jest pojemny, używam go, bo robi mi robotę. Nie lubię troczyć zbyt wiele na zewnątrz. Ma trochę ran wojennych, szczególnie na tych siatkach i tak dalej, ale poza tym nic się nie dzieje. W ogóle to jest stary model, który już chyba jest nie do kupienia. Oglądałem kiedyś tam, chyba na Szlaku Zaborskim z Mateuszem jak byliśmy, bo Mateusz sobie kupił nowy model Baltoro i tam sporo rzeczy, może sporo to bym przesadził, ale kilka rzeczy jest takich, które w tym mnie urzekły, dlatego go wybrałem, a ten nowy model już wielu z tych plusów, które zdecydowały u mnie o zakupie, postanowili zmienić. Pewnie optymalizacja produkcji, bo inne modele mają podobne pasy, biodrowe plecy i tak dalej. Dobra, teraz to już naprawdę zaczynajmy. Pakiet spanie. To jest Carinthia LMF Explorer, kupiona za mniej niż 200 zł, nie pamiętam ile lat temu. W worku brytyjskim z Army Worldu, Carinthia zresztą też z Army World. Tu nic nie jest sponsorowane, nie? Żeby była jasność. Będę mówił firmy, bo jak nie mówię, to dopytujecie w komentarzach, niepotrzebnie się denerwujecie, ale jak mówię firmy, to się ktoś denerwuje, że o, reklama. To se wycisz albo nie oglądaj. Wersja letnia, ja w nim zsypiam do 0 stopni spokojnie.
przez to, że ostatnio wydaje mi się, że jak śpię w namiocie na materacu, to ten top kilt mi gorzej się chyba trochę sprawdza, więc sobie wziąłem śpiworek. Nie jest ciężki, dobrze się kompresuje, ma 245 cm długości i ma prawie 100 w plecach, a to jest akurat na rozmiar ogrów. To jest materacyk, to jest stary Neo Air Thermaresta, którego dostałem od Jarka w prezencie. Serdecznie pozdrawiam ziom, dzięki jeszcze raz, już nie wiem po raz który. Leciutki, Air Value ogromne, więc można na nim spać nawet na lodzie. A to jest Lanshan 2 Pro, którego sobie kupiłem chyba w zeszłym roku, w zeszłym roku chyba, tak? Niecały kilogram, to są też śledzie, podłoga dodatkowa, taka jak ta, jednowarstwowy. Zobaczycie go na przykład na mojej solówce. O, na zeszłej majówce go miałem. Może to będzie taka tradycja majówkowa. Był drogi, teraz widziałem, że są sporo tańsze. Musiałem go sam uszczelnić, bo nie miał uszczelnionych szwów, bo się zagapiłem. No ale jest spoko. Jedyny taki, może nie minus, ale jego cecha jest taka, że no musi być albo podwieszony, albo musi być rozstawiony na kijkach trekkingowych, ale kijki trekkingowe na długie szlaki i tak zawsze biorę, więc mi to bez znaczenia właściwie. Kiedyś tam dostałem od Chińczyków tą nową pompkę, bo miałem Tiny Pump, a teraz dostałem, to się nazywa Zero Pump, taka mała, ale plus jest taki, że ma wymienne baterie, bo ona jest na 123, te CR-ki i wreszcie pasuje ten cycek, bo ja mam w tym materacu, przez to, że to jest stary model, nie pamiętam jak się nazywa ten zawór, ale w poprzedniej wersji były plastiki i nie pasowały, a to jest gumiaste i pasuje dobrze, także nie będzie trzeba trzymać przy pompowaniu. Gwiżdżę tak samo dziwnie jak odkurzacz leśny. Ale dmucha. Spanko. Jeszcze tutaj chyba może, a może nie, bo mam buffa przecież. Nie wiem, czy sobie dołożę poduchę, ale to jest całe spanie. To tam waży kilo chyba 200, to waży, nie pamiętam, 400 z groszem, a to waży 900 chyba 80. Zaraz to wszystko walniemy do plecaka i zobaczymy, ile to waży. To w porównaniu z prezentowymi namiotami, jak były kiedyś, no to jest różnica zasadnicza, powiedziałbym. Nie ma wszystkiego, bo mówię, jeszcze dojdzie woda, dojdzie jedzenie, dojdzie bielizna, nie? I tam może jakiś brubek czy coś. Nie przesadzam, nie noszę t-shirta na każdy dzień. Zresztą ktoś się kiedyś zdziwił, że o, idziecie na 5 dni i macie tylko 2 koszulki. No. no tak, no. Kuchnia? Tu są przyprawki, sól, pieprz i leśne licho od kuchni Kwasiora, bo leśnym lichem da się przyprawić wszystko. Pozdrawiam ziom. Tu są sztućce, łyżka, widelec i nożyk taki tam do smarowania plus haczyk do kratki na przykład, nie? Na ogień licho. Tu jest kubek. To jest kubek tytanowy 500, jakiś najtańszy z Ali. To jest Liksada, 550, przepraszam. Tu jest Soto Windmaster kuchenka. Kawałek gąbeczki do mycia i ściereczka. Przez to, że jedziemy we trójkę i jak na przykład będziemy sobie robić lio, czy kawę rano, czy owsiankę, to postanowiłem też zabrać taki garnuszek. Też go kiedyś kupiłem z Ali, też najtańszy. To jest chyba 900, czy litrówka. No 900 ma tutaj pojemności, kreskę ostatnią, nie? To niby robi za patelnię, ale nie. Na tym się dziadostwie nie da nic usmażyć. Ale robi dobrze za talerzyk. I dobrze wchodzi kartusz półkilowy. O, akurat ten, nie? No ostatnio znowu sobie kupiłem i znowu te były najtańsze. To są Alpen Camping. I za 3 takie duże zapłaciłem 75 zł na Allegro. Spoko, na jakiś czas styknie. Też nie przewidujemy specjalnie ogniw, chyba że gdzieś się uda. To tak naprawdę przy takiej wędrówce to nie ma tego takiego długiego obozowania, nie? Do późnych godzin rannych, wiadomo. Trochę trzeba się zregenerować, tym bardziej jak się jest starszym od kwitu na węgiel, nie? Tu mam magnez i elektrolity, mi jeszcze zostały. No i co jeszcze do kuchni mam? No w zasadzie można powiedzieć, że mam to, czyli filtr, bo też biorę ja filtr. Znaczy nie powiedziane, że wszystko będzie w moim plecaku, mam nadzieję, że nie. Dlatego kupiłem kiedyś tam Flexa, bo on jest... O, tu jest jeszcze platypus. Butelka składana, zapasowka. Butelka, tu jest ten filtr. To jest Lifestraw Flex z bukłakiem, bo tu w bukłaku jest prawie 4 litry, się nabiera, wiesza na drzewie i samo leci. Niestety doszły mnie słuchy, że czy wycofuje się, czy już się wycofał Lifestraw z tych Flexów i może pewnie będzie problem za chwilkę z filtrami wymiennymi. Mam nadzieję, że nie, bo bardzo bym się wkurzył, jeżeli by się okazało, że mnie naciągnęli tam rok czy 2 lata temu na zakup filtra za prawie 300, a teraz mi uwalą dostęp do zapasowych wkładów, nie? Ale może na przykład wkłady będą dostępne, mam nadzieję, że tak. No, każda szanująca firma tak by zrobiła, że jak coś sprzedawali, to nawet jeżeli już nie produkują filtrów, to wkłady będą produkować dla użytkowników. No to powiedzmy jest... O, przepraszam, jeszcze strzykawa do płukania filtra.
ważna rzecz. Musicie też pamiętać, że to jest mój zestaw zbierany latami. Niektóre rzeczy są dosyć drogie, na niektóre zbierałem, niektóre kupowałem, bo sprzedałem poprzedników. Jakby to chciał kupić wszystko od razu czy coś, to pewnie trochę by kasy musiał wydać. To jest jedna rzecz, że ja to zbieram, modyfikuję, wymieniam i tak dalej. Druga sprawa jest taka, że można oglądać cudze zestawy, ale tego, że usiądziecie, zastanowicie się, co chcecie robić, gdzie chcecie iść, czego będziecie używać, w jaki sposób, to żaden filmik na YouTube wam tego nie da. To musicie być tego świadomi, że tym można się inspirować, można podglądać. Czasami ktoś mi coś pokaże, coś się zastanawiam, o, a może bym zmienił, ale trzeba to dopasować pod swoje możliwości, nie? Szczególnie dla początkujących, bo to mówię, jest hype, jest szaleństwo sprzętowe i tak dalej, a to też nie o to chodzi. Nie unikniecie tego, że i tak będzie, kurczę, zdarzy się jakiś klops, nie? Że kupicie coś i że się okaże, że nie bardzo jednak, że trzeba coś innego, ale to jest nieuniknione, natomiast no można to ograniczyć, nie? Przynajmniej próbować. No, to jest kuchnia cała, razem z filtrem i z przyprawami. O, z kuchni jeszcze mogę wam powiedzieć, że mamy zapas Lio. Kupiłem tam z 3 razy, więc biorę, żebyśmy też nie musieli dźwigać. Problem jest taki, ja bardzo rzadko używam Lio, bo są no drogie jak nieszczęście. Niektóre tam kosztują po 3 dychy, ale niektóre kosztują po ponad 5 dych. Te ostatnio zamówiłem, to są Liomi, chyba tak to się czyta, bo ktoś mnie kiedyś poczęstował i całkiem spoko, no ale to wciąż 55 zł za obiad taki z proszku, znaczy to nie jest z proszku, ja wiem, ale wciąż, ja nie narzekam, nie mówię, że oni zdzierają, czy że oszukują, ale no mnie nie stać, nie? Na 7 dni kurczę kupić sobie Lio, coś tam, to strasznie przedraża wycieczkę. Tym bardziej jak się ma wszystko na grzbiecie i się nie płaci za nocleg, to wtedy tak boli może podwójnie. To jest zestaw higieniczny w sensie poranny, wiecie o co chodzi. Tu jest płyn do dezynfekcji, łap, papier toaletowy, który się też przydaje na przykład do czyszczenia rzeczy, mokry papier toaletowy i łopatka. Po co nosisz łopatkę? To ciężkie, coś tam, a można sobie wykopać dołek patykiem na dwójkę. Nie. Za dużo widziałem papieżaków na szlakach, przy szlakach, przy wiatach i tak dalej, i tak dalej. Jak jest łopatka, to się jej używa. Jak nie ma łopatki, to często się to po prostu olewa. Widziałem to na własne oczy nie raz, nie dwa, nie 5 i noszę. Apteka oczywiście. Biorę dużą aptekę, bo idziemy w trójkę. O, tu jeszcze tribiotyk wystaje, bo ostatnio używałem. Apteka w wersji XL, ale to taka wypadowa i też mówię, mam tu swoje rzeczy, no ale mam też takie, jakby komuś z ekipy czegoś zabrakło, to trochę się zawsze czuję taki w obowiązku, nie? Żeby zadbać też o innych na wycieczce, bo trochę mi ludzie ufają i tak dalej, więc staram się być przygotowany, a z tym nie ma żartów, nie? Tutaj nie patrzę na wagę, biorę tyle po prostu, ile potrzeba rzeczy i cześć. Z narzędzi biorę co? Rękawice, bo to się zawsze przyda, nie wiadomo przy czym. Biorę nóż, chyba wezmę ten Emilowy, bo jest fajny, super. Czołówa oczywiście, to jest stary jak świat, Armytek Wizard. C2 Pro chyba on się nazywa? Tak, C2 Pro z chłodnym światłem. Ubolewam trochę, że nie ma czerwonego, bo tu już tam nie mówię o adaptacji oka towarzyszy, że jak się świeci czerwonym, to się oko nie rozregulowuje, ale głównie dlatego, że do białego lecą robale wieczorem, a do czerwonego nie lecą i trochę mi brakuje tutaj tego czerwonego światła, ale jest pancerna, też jak tam na 6 nocek powiedzmy, to nawet nie muszę się specjalnie stresować, jak jest naładowana, to wystarczy w zupełności, tym bardziej, że używam zazwyczaj tych najmniejszych trybów, najsłabszych. Co jeszcze biorę? Biorę staruteńkiego mojego Garmina Etrexa 20, bo sobie zrobiłem GPX-a na mapy 3 i sobie wgram tutaj po prostu mapkę i będzie można popatrzeć, żeby też nie tracić czasu na nawigację. Okulary przeciwsłoneczne, tym bardziej, że ma być ładna pogoda, to chyba nie wiem, która majówka, ale ostatnio te majówki były takie sobie. Bole, solisy moje, a opakowanie jest od Arctic, które zrobiłem w Borach w tleniu. Sztywne, bo zależy mi na tym, żeby okulary były w sztywnym opakowaniu, bo to gdzieś w plecaku czy coś to już też parę chyba załatwiłem w swojej karierze. Poddupnik oczywiście. Ten jest chyba trochę lepszy od tego mojego Eagle Productsa, bo jak się go złoży na pół, to jeszcze w dupkę jest w miarę wygodnie. Tu mam kosmetyczkę, bo no tak, no śmierdzi się, nie? No ale coś tam można powalczyć. Tu są chusteczki, tu są też chusteczki poprzednie. Tu mam małą szczoteczkę do pazurów. Tu mam mydło w kostce, worek jakby co, chusteczkę z alkoholem, nić dentystyczną. Jakiś taki tam, wiecie, fawkulec, czyli dezodorant, mała pasta, szczoteczka, to wszystko chyba z Rossmana jest w ogóle, większość przynajmniej. Obcinaczki do paznokci, bo jakby się coś zahaczyło przy paluchu czy coś, czy przy stopie, czy przy łapie, to tak strasznie potrafi wkurzać, haczy, boli. Penseta do kleszczy i mały taki ręczniczek. Więcej nie potrzeba, tak naprawdę. Tu jest i tak za dużo. A czy muszę zęby umyć, nie? Szczególnie rano, bo jak nie umyję zębów, to się czuję taki, właśnie taki fawkulec. W małej saszetce to kiedyś widzieliście, to ja sobie kupiłem taki 3-pak i ten 3-pak kosztował 6 dych, to jest Tasmanian Tigera, ja go chyba kupiłem na Amazonie. Liofilizaty są
W dużej torbie to jest najmniejsza, a jest jeszcze średnia, taka nie wiem gdzie jest. Gdzieś jest, nie? Z czymś pewnie ważnym. Tu mam taki worek z różnymi Czekajcie, muszę zmienić pozycję, bo zaraz umrę. Zestaw naprawczy, agrafki, igłanitka, nawinięte trochę duct tape'a. To jest altacet, jakby się komuś coś kuku stało w kostkę. To jest to też mały taki, nie pamiętam jak to się nazywa, to jest tam coś titanium chyba, ale z skocza. Małe krzesiwo, baterie do GPS-a w razie Niemca, sznurki, zapas ten odblaskowy, ten taki zwykły. Repelent, to już nie będę wyciągał. Repelent na kleszcze komary, ale nie na komary, bo na kleszcze to permetryna wiadomo. I piguły, nie? Do ognia. Żeby było wszystko w kupie, żeby tych paprochów nie szukać po plecaku po prostu, no. Żeby to... A to by się nie zmieściło do apteczki. Gdyby się uparł, to i Paragona by zapakował 58-litrowego, nie? Tu mam jeszcze, przygotowałem sobie, bo wezmę tak, będę szedł pewnie w koszuli, jakiejś tam helikonowskiej albo pinewoodowskiej, bo w koszuli mi chyba w sumie najlepiej się chodzi. Tu mam czapkę i chustę, taką wiecie, kominek, bo nawet jak jadę gdzieś w lipcu jest upał, to zawsze mam czapkę i chustę. Wieczorem, nad ranem, gdzieś nad wodą, czy coś potrafi być chłodno. Moim zdaniem to jest must have cały rok. To jest przeciwdeszczówka helikonowska. Ta co zwykle, lekka, fajna, można ją fajnie skompresować. Dojdzie jeszcze polar z kapturem i to właściwie tyle. Jak się zrobi gdzieś chłodno, czy coś wieczorem nad ranem, czy rano, to nawet na jakąś termo, polar i to przeciwdeszczowe, przeciwwiatrowe. Poza zimą to obskoczy większość pór roku i większość temperatur. No i kijki. Też te, które używam od dawna, to są Black Diamondy, one się nazywają coś tam Trial. Jak wy się nazywacie? Macie tu nazwę jakąś napisaną? Back, coś tam one się nazywały chyba. Trailback, właśnie. Potrzebne mi do chodzenia, żeby odciążyć stare plecy i stare kolana. I potrzebne mi do rozstawiania namiotu. Tu dojdzie jeszcze bielizna w drybagu, trochę żarełka i woda oczywiście. Zaraz to wszystko zapakuję, ale teraz jeszcze wam pokażę elektronikę, bo część ludzi często mnie pyta, co ja tam biorę do nagrywania, do fotek, to też wam jeszcze mogę pokazać. Statywik. Kiedyś sobie kupiłem taki, to jest jakaś Hama, taki nie za wysoki, no ale lekki jest. Pokrowiec, tu są baterie z ładowarką, zapas baterii do Canona, tu są mikroporty Rode, które dostałem od chłopaków na urodziny kiedyś i zmieniają wszystko tak naprawdę. Powerbank 20 000, to jest kabelek taki, wiecie, 3 w 1, mikro USB, USB-C i jakby się trafił jakiś zwyrol bez prądu z iPhone. Nie no, żartuję, spokojnie. Często tego używam zamiast uchwytu do aparatu i do małej kamerki. To jest taki, wiecie, można to do wszystkiego przyczepić, a można też za to trzymać. Mini Magic Arm chyba to się jakoś tak nazywa. I to jest to, co ostatnio używam, sobie kupiłem po perturbacjach z GoPro. Też między innymi dlatego, że wiele osób z Was mi radziło. A to jest Zali za chyba 14 zł. Kupiłem w DJI Ars, czyli w DJI Store Polska, których serdecznie pozdrawiam, bo mi też pomagali. To jest Osmo Action 4 DJI. No i pewnie się skończy na tym, że wezmę nową zabawkę, którą już mi udostępniło DJI Store Polska. Za to serdecznie dziękuję, bo mi trochę to pomaga i trochę mnie mobilizuje do tego, żeby to zabierać. Miałem pożyczonego Mavica od Przemasa, ale te baterie to wszystko było ciężkie, duże. A teraz mam od Arsa właśnie. Tak to wygląda, bo pytaliście ostatnio, co to za dron? To jest DJI Mini 4 Pro, Flymore Combo, czyli mam 3 baterie. I kurde, chyba te 3 baterie to ważą tyle, co jedna do tego starego Mavica. Tylko kurczę, chciałbym coś wymyślić, żeby nie zabierać tej torby. Ale z drugiej strony nie chciałbym tego uszkodzić, więc pewnie się skończy na tym, że wezmę torbę. To jest sprzęt, plus oczywiście to, czym nagrywam, czyli Canon R6 i obiektyw 24-105. Wezmę, bo wiem, że jak nie wezmę, to będę żałował pierwszego dnia. Też jest parę kilo, nie? Może nawet wyjmę to z tej klatki, bo ta klatka jest ciężka i może to zostawię po prostu tylko tak sotę albo w tej klatce, która była dodawana do zestawu. Spakujemy wszystko i zważymy. Ale tu grzeje, ja pierniczę. Zawartość plecaka razem z plecakiem, który sam waży prawie 3 kg. To 11,90 chyba 1, tak? Wyszło mi na wadze, zrobiłem sobie zdjęcie. A elektronika bez aparatu i bez obiektywu 4,095. Mówi się, że 15% wagi ciała, coś, ale tak jak jest te 18, to nie czuję specjalnie i po kolanach, i po plecach. Jak jest już wyżej niż 23,4, to już gdzieś tam czuję, nie? Po kilometrażu. Dużo pomagają kijki. Bo ta waga to jest bez kijków. Po pierwsze, myślę, że dobrym pomysłem jest przynajmniej raz na jakiś czas zrobienie sobie takiego dłuższego wypadu, bo faktycznie zupełnie inaczej się patrzy na sprzęt, zupełnie inaczej i to jest nie do porównania. Bushcrafty na weekend z toporkiem, z piłą i tak dalej, to jest jedna rzecz, ale dłuższy dystans, jakiś szlak pieszy, wielodniowy,
Zupełnie inaczej patrzy się na sprzęt i dobrze sobie tak po prostu otworzyć głowę, nie? Myślę, i poszerzyć horyzonty. Można czerpać z wiedzy, doświadczenia ultralightowców, można czerpać z truehikerów, można czerpać z bushcrafterów, można czerpać z klasycznych turystów typu pan Skibicki. Dobrze mieć podejście chyba eklektyczne, to mi się wydaje, że jest najzdrowsze, nie? Takie porozumienie centrum. No, bez polityki. Jak będziecie rozmawiać z kimś o plecakach albo na przykład na grupach facebookowych i traficie na typa, który was będzie przekonywał, że jesteście nienormalni, że szukacie 70-litrowego plecaka, bo on się przecież pakuje w 20 litrów, to uciekajcie. Tym bardziej, że nie zapytał do czego, po co chcecie tam nosić, gdzie jak chcecie go używać, nie tylko od razu on wie, że to po prostu jesteście leszczami, to lepiej się od takich ludzi trzymać z daleka. Ja to praktykuję i jest mi zdecydowanie lepiej i lżej na duszy. Polecam całym sercem. Trzeba zrobić sobie tak, żeby było wygodnie. Nie ustrzeżecie się błędów i wypaczeń, ale to z czasem, to doświadczenie. Też trzeba parę kilometrów przejść, raz zmoknąć, raz czegoś nie zabrać, raz nosić coś, czego w życiu nie użyjecie i tak to można się przygotować teoretycznie, ale teoria i praktyka nie zawsze idą 100% ręka w rękę. Każdy to ma i niezależnie od tego, czy to robi pierwszy raz 5, czy 55, czy 555. Zawsze można coś poprawić, zawsze coś można było zrobić lepiej. Też nie o to chodzi, żeby się fiksować na sprzęt. To ma nam pomóc w przeżywaniu tego, co na szczęście nie trzeba nosić tego w plecaku, nie? Bo pewnie też by było ciężkie, no. Miłej majówki wam życzę, mam nadzieję, że będziecie się bawić dobrze, mam nadzieję, że będziecie mieli dobrą pogodę, że dobrze wybraliście, a jeżeli jeszcze nie wybraliście, to żal byłoby siedzieć w domu, bo ma być, czego sobie i wam życzę. Szacuneczek.